Słuchajcie, jesteśmy w Nielepicach. Taka mała miejscowość niedaleko Krakowa, niedaleko Zabierzowa. Jesteśmy tutaj drugi raz. Pierwszy raz pokazywałem Wam to miejsce w filmie w zeszłym roku, w którym jechałem po motocykl do Szwajcarii i pokazywałem Wam szkolenie, takie takie półterenowe szkolenie, motoegzorcyzmy, moi drodzy, organizowane przez Łukasza Bednarza. I powiedziałem Wam wtedy w tym filmie, że my też tutaj przyjedziemy i też będziemy ćwiczyć, też się będziemy szkolić i ten dzień właśnie dzisiaj nadszedł, dojechaliśmy tutaj, będziemy się szkolić. Dlaczego? Bo jest to znowu element przygotowań do naszej tegorocznej wyprawy, która trzymam kciuki, żeby wypaliła. Mam nadzieję, że coś tam widać, dobra. Bo jeżeli wypali, to będzie naprawdę niesamowity wyjazd, ale nie będzie to łatwy wyjazd, dlatego musimy się troszeczkę podszkolić z jazdy terenowej. Słuchajcie, pogoda nas nie rozpieszcza. Zaczęło padać, ale ma padać tylko przez godzinę. Potem już ma być, no może nie słonecznie, ale bezdeszczowo. Będą chmury, będzie bezdeszczowo, czyli nie będziemy się pocić. Może nie zmarzniemy, może emocje nas rozgrzeją. Dobra, idę jakąś gorącą herbatkę wypić i za niedługo zaczynamy szkolenie. Po co większy, pod drzewko. Dlaczego taki dziwny wstęp? Bo ten film miał być pierwotnie częścią zupełnie innego filmu, który opublikuję trochę później. Jednak gdy zobaczyłem, ile materiału nakręciłem tego dnia, doszedłem do wniosku, że jednak zrobię z tego osobny materiał. Dlatego wstęp i zakończenie będzie bez sensu, ale mam nadzieję, że nie zniechęci Was to do obejrzenia reszty materiału. Motoegzorcyzmy są szkoleniem, w którym po pierwsze od dłuższego już czasu bardzo chciałem wziąć udział, a po drugie musieliśmy w nim udział wziąć. Musieliśmy, ponieważ taki był warunek wstępny postawiony przez Łukasza, aby zostać zakwalifikowanym do tegorocznej wyprawy. Biorąc pod uwagę, co miało nas czekać i jakimi drogami mieliśmy się poruszać, nie protestowaliśmy. Utrudniamy sobie życie albo ułatwiamy wedle woli. Proszę Was teraz, żebyście jechali cały czas przez bramki, czyli nie zatrzymujemy się. Jeżeli gdzieś się robi zator, coś się dzieje i albo my się chcemy zatrzymać, to włączamy sobie element opon, które są, czyli trawa jest toksyczna. Jeżeli chce się zatrzymać, bo ktoś na przykład tam ma kłopot albo chce poczekać aż odjadą, to muszę zrobić kółko albo podeprzeć się na oponie, czyli nie dotykamy nogami trawy. Jeżeli chcemy motocykl zatrzymać, to rozstajemy tak, żeby się podeprzeć budkiem na oponie. To jest fajne na precyzję i na balans, bo zobaczycie, że parę razy jest tak, że mamy ochotę, mamy oponę po lewej stronie, chcę postawić lewą, nagle dziwnym trafem robi się myk i stawia się prawa. A trawa jest toksyczna. Nie mamy, a w zasadzie w chwili, gdy kręcony był ten materiał, nie mieliśmy żadnego doświadczenia w jeździe poza cywilizowanym europejskim ruchem drogowym. W związku z tym nie chcieliśmy się pchać gdzieś, gdzie albo nie dalibyśmy sobie rady, albo bardzo spowalnialibyśmy grupę lub, mówiąc wprost, stwarzalibyśmy zagrożenie dla siebie czy reszty uczestników wyprawy. No bo tak, nie mieliśmy jechać sami, lecz w większej grupie. Dlatego podeszliśmy do tematu odpowiedzialnie. Niech ktoś z zewnątrz nas oceni i powie wprost:
nadajecie się lub to jeszcze nie wasz czas. Gdyby Łukasz powiedział nam po tym szkoleniu, że musimy jeszcze poćwiczyć i lepiej, żebyśmy nie jechali, to wcale nie odebralibyśmy tego jako afront, nie obrazilibyśmy się, ani nie próbowali zaklinać rzeczywistości. Lepiej dowiedzieć się tego teraz, zanim wyda się kupę kasy, niż stojąc jak sierota pośrodku niczego i płacząc, żeby ktoś nas zawiózł do domu. Niech to dobrze wybrzmi dla wszystkich, a zwłaszcza początkujących. Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu. No tak zrozumiałam. A, pojechałam na dobra, rampkę minęłam. Ups. Pomysł jest taki. Tu jest oznaczone pachołkami w lesie dróżka, tam jest gdzieś tam rądko zrobione, żeby była zawrotka. Pakujemy się tam wszyscy, żeby było ciasno. Trzeba będzie gdzieś tam ominąć drzewo. Staramy się jak najrzadziej stawiać stopę na ziemi, chyba że jest nerwowo. Jeżeli tak, no to wiadomo, czekamy. Tam gdzie jest zawrotka, będziemy wyjeżdżali tą samą drogą, czyli trzeba się będzie mijać z resztą. Przy czym do trasy zaliczamy również nie tylko sam lasek, ale wyjazd. Chciałbym, żebyście jadąc do góry i na dół maksymalnie często zmieniali nawierzchnię, bo tutaj mamy ściankę, mamy jakiś wąwozik, mamy trochę gliny, mamy jakiś tam garb z trawą. Zmieniajcie stronę, im trudniej, tym lepiej. Nie musi być szybko, ważne, żeby było skutecznie. Jeżeli ja w tym miejscu chcę wyjechać i oceniam, że mogę, to robię tak, żeby wyjechać. Tak więc zmieniamy często strony i na samej górze dróżki zawracamy i tak samo później. I tu jedziemy sobie ciągiem bez zatrzymywania, tylko zmieniamy kierunek, znaczy zmieniamy kolejnej stronę, a tu w lasku jak się teraz się zatrzymać, ok, jak nie, to się zatrzymujemy i robimy pętelkę, omijamy drzewa, nie robimy sobie krzywdy i te wszystkie pierdoły. Na szczęście dla nas po tym szkoleniu dostaliśmy zielone światło i błogosławieństwo ojca kierownika, co szczerze mówiąc wcale nas nie uspokoiło, a wręcz nasiliło nasze obawy, bo dopiero teraz do nas dotarło, na co się piszemy i co nas będzie czekało. Być może gdzieś z tyłu głowy kołatała się myśl, że może jednak nas odrzucą i sprawa się rozwiąże, a my pojedziemy sobie na jakieś spokojne wakacje w Europie. Chociaż ta opcja też nastręczała pewnych trudności, bo szczerze mówiąc nie mieliśmy kompletnie żadnego planu alternatywnego. Powiedziałem chwilę wcześniej, że w motoegzorcyzmach i tak chcieliśmy wziąć udział. W zasadzie z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że organizatora, Łukasza, znam już jakiś czas. Wiem, kim jest i jaką ma renomę na rynku szkoleń motocyklowych. Wiem, jaki ma warsztat i doświadczenie, a tylko głupiec nie korzysta z wiedzy i doświadczenia, jeśli ma do takich dostęp. Po drugie dlatego, że jeśli oglądaliście nasze wcześniejsze filmy, to doskonale wiecie, że nie mamy kompletnie żadnych umiejętności i doświadczenia w jeździe w terenie. W zasadzie nasze doświadczenie zamyka się w groźnym wypadku na piachu, podczas którego o mało co nie złamaliśmy nóg, oraz jeździe na tzw. listonosza przez przełęcz Tędę. Osobiście uważam, że każdy motocyklista powinien raz na jakiś czas, w zasadzie im częściej tym lepiej, brać udział w jakimś szkoleniu. I to w zasadzie w dowolnym. W szkoleniu torowym, w szkoleniu z pokonywania zakrętów, w szkoleniu z jazdy miejskiej i ciasnych manewrów, czy właśnie szkoleniu z jazdy mniej lub bardziej terenowej. W zasadzie im bardziej zróżnicowane szkolenia, tym lepiej, bo każde szkolenie wnosi coś nowego.
pokazuje coś innego, uczy inaczej reagować, inaczej balansować, inaczej patrzeć. Trochę tego, trochę tamtego i zbiera się to w całość. Procentuje powolutku na przyszłość, na sytuacje awaryjne. Wartością dodaną jest fakt, że sami nigdy nie zauważymy naszych własnych błędów. Dopiero osoba stojąca z boku może zauważyć drobne detale w naszej technice, które można poprawić. A uwierzcie, zawsze jest co poprawiać. Procedura jest taka. Ruszacie, a ja tutaj będę stał przy tabliczce z nazwą ulicy i będę Wam wręczał o ten oto żółty pachołek. Z czego wziąć do rozsądniejsze ręki, czy tutaj od sprzęgła, i z prawą ręką na kierownicy zajechać do samego dołu, znaleźć sobie miejsce, ryby przy drzewie, zawrócić i staracie się trzymać go cały czas w ręce, nie dotykać kierownicy lewą ręką. Czyli robimy zawrotkę, tu przejeżdżamy, robimy zawrotkę, odbieram. Oczywiście jak komuś spadnie, to się musi zatrzymać, ogarnąć sprzęgło i tak dalej, ale staramy się przejechać całą trasę tylko z prawą ręką, trzymając ten żółty pachołek. Wiem. Zapraszam. Wydawałem? No nie wiem. I tutaj popłynie trochę moralizatorstwa. Powiem coś, co słyszy każdy mój kursant na wykładach. Bardzo często słyszałem, że ktoś nie jeździ na żadne szkolenia, bo są drogie, a on nie ma pieniędzy. A ja zawsze odpowiadałem: bzdura. Kupujemy motocykle za 30, 40, 100 tysięcy. Ubieramy na siebie ciuchy za 5, 10, 20 tysięcy. Przepalamy paliwa od cholery. I ja mam uwierzyć, że nie stać nas na wydanie 500, 600 zł na całodniowe szkolenie? Nikt nie każe Wam iść co roku na California Superbike School. Chociaż jeśli kogoś stać, to czemu nie? Jednak podstawowe szkolenie z pełnego zakresu zainteresowań to zazwyczaj właśnie 500, 600, góra 1000 zł. Najważniejsze, aby w głowie przestawić sobie myślenie. To nie jest wydatek 600 zł, to inwestycja 600 zł. Inwestycja we własne bezpieczeństwo. No i po trzecie, uważam, że ja jako instruktor mam moralny obowiązek nieustannego szkolenia się i podnoszenia własnych umiejętności. Fakt, że zdobyłem uprawnienia instruktora, nie oznacza, że to wystarczy, aby móc odpowiedzialnie podchodzić do tego zawodu. Być może to bardzo górnolotne, ale uważam, że powinienem być wzorem dla osób, które mi zaufały i zapłaciły za to, abym nauczył ich jeździć na motocyklu. Przy czym nauczenie kogoś jazdy na motocyklu to nie jest tylko i wyłącznie kwestia nauczenia przepisów, nauczenia jak małpy, jak wykonuje się zadania egzaminacyjne i nauczenia, gdzie w Krakowie na mieście są jakie pułapki podczas egzaminu. Skoro biorę od kogoś pieniądze, to biorę również odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Oczywiście w ograniczonym zakresie, bo nie mam wpływu na to, co dany delikwent potem zrobi na drodze. Jak najwolniej, staraj się wybierać drogę, jechać wolno, ale cały czas znowu jechać, albo jak jechałeś cały czas się zatrzymuj, ale jak najbardziej precyzyjnie. Wybieraj sobie właśnie drogę trudną, żeby sobie, wiesz, podejmować decyzję. No to jadę, skoro nie jadę, powiem tak. Ale żaden kursant nie powinien do mnie nigdy wrócić z pretensjami, że nie nauczyłem go techniki prowadzenia motocykla, nie nauczyłem go, jak prawidłowo siedzieć na motocyklu, jak prawidłowo operować manetkami i dźwigniami, nie dałem mu podstawowych narzędzi do obrony na drodze. Tylko żebym mógł kogoś nauczyć czegoś więcej niż kręcenie do pożygania ósemek, ja sam muszę wiedzieć coś więcej, rozumieć coś więcej i potrafić coś więcej.
Dobra, mili moi, teraz robimy tak. Jedziemy za najsłabszym człowiekiem w grupie, czyli za mną. Ja sobie jadę powoli na dół, będę hamował, bał się i tak dalej, ale niestety was docisnęło, jesteśmy wszyscy bardzo blisko siebie, tak? Bądźmy metr od siebie, koło za koło, żebyście musieli się męczyć tam, gdzie się męczę. Potem zawrócimy i tak samo wyjedziemy pod górę. Ja będę jechał pierwszy, będę się bał, a wy się będziecie wkurwiać. Taki jest plan, bo to nas czeka. Pewnie wam. Przećwiczymy od razu. Inna sprawa, że dla mnie udział we wszelakiej maści szkoleniach jest przy okazji świetną okazją do podpatrzenia, jak uczą zawodowcy, osoby posiadające o wiele większe umiejętności czy doświadczenie niż ja, oraz podpatrzenia nowych, ciekawych ćwiczeń, które będę mógł zaprezentować moim kursantom, aby szkolenie na prawo jazdy nie było nudne, a jednocześnie zadania egzaminacyjne łatwiejsze do wykonania. Ostatnie obiecane ćwiczenie, o którym mówiłem. Jeździmy sobie po łące. Tak jak wcześniej jeździliśmy, czyli mamy prawą rękę do dyspozycji, gaz, hamulec, a lewa zamiast pieprzyć się ze sprzęgłem dzierży pachołek i musimy się mijać z innymi, podawać im ten pachołek, żeby on cały czas krążył między ludźmi. My jeździmy, one mają nie spaść. Procedura, jak spadnie na ziemię, wiecie jaka jest, podkładamy budkiem, podrzucamy, łapiemy i jedziemy. Ja rozdam i pójdę zbierać talerzyki, Państwo będą jeździć. Oczywiście, widziałam cię na mnie. Nie. Nie no już miałam. Śmieszne. Naprawdę mam nadzieję, że jeszcze tu jesteście i że Was nie zanudziłem. Dajcie znać w komentarzach. Miało być o motoegzorcyzmach, a trochę odpłynąłem. Czym konkretnie są motoegzorcyzmy, Łukasz bardzo dokładnie opowiedział w filmie, w którym jechałem po motocykl do Szwajcarii. Czym są motoegzorcyzmy i dlaczego warto tu przyjechać? To jest spotkanie, na którym próbujemy sobie poradzić z lękami, które się pojawiają w głowie. Podłoże inne niż asfalt z reguły nas stresuje, a my tu jesteśmy po to, żeby to odstresować, żeby wiedzieć, że motocykl jest w stanie przejechać prawie wszystko, pod warunkiem, że kierownik w to wierzy. Więc nabieramy wiary. Wyganiamy motocyklowe demony z motoegzorcyzmem. Trzeba mieć doświadczenie? Trzeba nabrać doświadczenia z nami. Dobra, trzeba mieć motocykl terenowy, żeby tu przyjechać? Zupełnie nie. Jak sobie zerkniecie, co wokół nas jeździ, jakieś Gregbercie, sowieckie piątki, sporo szosowych, to jest właśnie dla ludzi, którzy niekoniecznie chcą być endurowcami, a chcą po prostu wiedzieć, że nie tylko po asfalcie można jeździć.
Zdecydowanie to szkolenie otworzyło w naszych głowach bardzo mocno zatrzaśnięte drzwi. Nie możemy powiedzieć, że już potrafimy w offroad, ale zaczęliśmy patrzeć na jazdę poza asfaltem w zupełnie innych kategoriach. Że się da, że nie musi to być nic strasznego i że wcale nie musimy od razu jeździć w błocie po szyję. Że jazda drogą szutrową z prędkością trochę większą niż wyprzedzająca nas do tej pory krowa może sprawiać dużo frajdy. Że jeśli się myśli i wie co zrobić, to poruszanie się po trawie wcale nie musi oznaczać od razu upadku. Że czasami motocyklem łatwiej wjechać w miejsce, w które trudniej jest wejść na piechotę. Warto tutaj dodać, że motoegzorcyzmy nie są szkoleniem typowo terenowym. Nie będzie tu upalania w błocie po pas, nie będzie odcinków na miarę trasy TED, nie będzie zakopywania motocykla w piachu po wahacz. Motoegzorcyzmy są szkoleniem na wypadek. Na wypadek, gdy trzeba będzie zjechać z asfaltu, na wypadek, gdy trzeba będzie dojechać gdzieś szutrową drogą, na wypadek, gdy zachce nam się jechać na wakacje do kraju z bardzo ubogą infrastrukturą drogową. Jednak po tym szkoleniu w naszych głowach zapaliła się lampka oznaczająca nową zajawkę. Mam wrażenie, że w pewnym momencie było więcej słupków niż ludzi. Coś w ten deseń. Nie, ja stwierdziłam, że dla waszego bezpieczeństwa już chyba muszę odpuścić sobie. Tak, nie mam takiej opór, tak błagać na hamuj, bo ja nie wykonuję. No złapałam ci gaz. Ciepło. Ja się najbardziej tego ćwiczenia bałem ze względu na te gmole, bo się zastanawiałem, czy się zmieścimy. Ja się zastanawiałem, jakby się tam na dole między tymi drzewami mieściliście z gmolami. Na stylk. Tam trafiła tyłem, ja chyba też tyłem w którymś momencie trafiłem. No. Ale nie no, potem już przejechałam. Kilka razy przejechałam tak bez tego. O, ciepło. Czy to jest koniec? Chyba. Czy jeszcze raz będą dręczyć? Polecamy to szkolenie każdemu, kto tak jak my chce lub musi wyjść ze swojej strefy komfortu jazdy po asfalcie. Wszystkie ćwiczenia są dobrze zaplanowane i mają na celu ośmielać i rozluźniać kursantów coraz bardziej. Każde nowe zadanie powodowało coraz większy uśmiech na naszych twarzach. Co więcej, umiejętności zdobyte podczas każdego z tych ćwiczeń wykorzystaliśmy podczas naszej wyprawy. Dajemy 5 gwiazdek i na pewno jeszcze tutaj wrócimy, bo sami widzimy, ile jeszcze pracy przed nami. Przeżył. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, moi drodzy, godzina 17. Przyjechaliśmy pod nasz garaż. Odstawiamy nasze cudowne 2 sprzęty 125. Na dzisiaj koniec szkolenia. Słuchajcie,
Jesteśmy wyrypani, mamy dość. 6 godzin szkolenia, z czego jakieś 4,5 godziny aktywnej jazdy. Jak mi się uda, to spróbuję wkleić statystyki, bo sobie odpaliłem. Zobaczymy, jak to wygląda. Szkolenie mega fajne. Polecam każdemu, nie wiem jak Justynka, ale chyba Justynka kiwa głową. Słuchajcie, Justynka kiwa głową, że Justynka poleca też. Że naprawdę mega otwiera głowę. Niesamowite przeżycie, że można zrobić coś, co wydawałoby się, że jest niemożliwe do zrobienia. I tak naprawdę uczy i potwierdza wszystko to, co ja mówię moim kursantom, czyli luźne ręce, patrz daleko, wszystko to, czego uczę, ale cieszę się, że miałem możliwość sam też to poćwiczyć w innych warunkach niż na placu, dlatego że na placu już trochę znam, ruch drogowy już trochę znam, a taka jazda w offie była dla mnie czymś zupełnie nowym w tym względzie, pod tym kątem. Dlatego cieszę się, że mogłem poćwiczyć. I tak jak mówię, szukajcie wydarzenia na Facebooku, będą się pewnie pojawiały kolejne motoegzorcyzmy i jeżeli tylko będziecie mieli taką okazję, to jedźcie, naprawdę warto, bo wiele rzeczy nowych się nauczycie i przełamiecie pewne bariery swoje. Nam to się przyda na wyjazd, który, jeszcze raz powtórzę, trzymam mocno kciuki, żeby doszedł do skutku. Mocno wierzę w to, że on dojdzie do skutku, dlatego to szkolenie było nam niezbędne, żeby zrozumieć, jak się jeździ motocyklem w takich warunkach. A dlaczego? No to się dowiecie w odpowiednim momencie. Dobra kochani, kończymy długi weekend, mamy dość, wreszcie jedziemy do domu odpocząć, zostało nam parę godzin odpoczynku, chcemy to wykorzystać, więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym wideo wpisie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć! I wanna be happy like you.